Cześć siemano, witajcie w kolejnym poradniku na moim kanale. Dzisiaj omówimy sobie miejscówkę dla duo druida z Knightem lub z Paladynem. W tym przypadku będziemy omawiać wersję z Paladynem, ponieważ akurat taki materiał udało mi się w ostatnim czasie nagrać. Najpierw omówimy sobie oczywiście tym razem ekspowisko, jak biegamy, gdzie rzucamy krzaczki, gdzie się ustawiamy, a na końcu sobie porozmawiamy o tym, jakich potrzebujemy odporności, EQ, z czego bijemy, także jakie czarmy i tak dalej. Także tak jak w poprzednim poradniku, tutaj będziemy posiłkować się strzałkami, które będą nam pokazywać miejsca, w których powinniśmy stawać, tudzież rzucać krzaczki czy emole. Standardowo czerwona strzałka to pozycja druida, zielona strzałka to pozycja krzaczka, żółta strzałka to miejsce, gdzie rzucamy Magic Walla, konkretnie Paladyn czy tam Knight. No i niebieska strzałka to miejsce, w którym ten bloker się ustawia. I cóż, tym razem mówimy sobie o Summerscale Castle. Aby biegać w ten sposób, jak pokazane to będzie na filmie, musimy mieć odblokowaną misję 7 Keys w Dreamcatcher Questie. Zaczynamy expienie na tej miejscówce od poziomu 0. Tak jak widzicie w tej chwili na ekranie, Knight lub Paladyn luruje lewą stronę, natomiast Druid zbiera całą prawą stronę, całe pomieszczenie po prawej stronie i przeciąga to do pomieszczenia na lewej stronie, tak abyśmy zbili po prostu cały respawn za jednym zamachem. Tak jak tutaj widzicie, niebieskie strzałki to jest obszar, z którego ściąga lura Paladyn czy tam Knight, natomiast Druid wbiega sobie za ladę i rzuca w przejściu krzaczka, tak żeby mobki nie mogły do niego dojść. No i w ten sposób zbijamy cały poziom 0 za jednym zamachem. Te mobki sobie będą, za każdym razem jak klata będzie spływać, mobki sobie będą dochodzić. No i tak, to jest tak naprawdę najlepsza klata na całym respie i ona mega podbija doświadczenie. Także jeśli macie mniejszy level, oczywiście możecie próbować zbijać to na 2, czyli najpierw na przykład lewą, później prawą. No ale jeśli czujecie się na siłach, zbijajcie wszystko naraz. Po czym wychodzimy sobie hurapem na górne pięterko, bloker z lewej strony, druid z prawej strony i ściągamy wszystkie mobki do środka piętra. I tutaj, tak jak widzicie, druid rzuca sobie krzaczka w miejsce, gdzie może się stepować, wbiega tam z lurem i rzuca sobie drugiego krzaczka, tak aby mobki nie mogły do niego dojść. Jeśli wyrobicie się w czasie, zanim bloker do was dobiegnie, możecie rzucić mu jeszcze trzeciego krzaczka w miejsce, gdzie powinien się ustawić, tak żeby moby po prostu nie przeszkodziły mu w ustawieniu się na odpowiedniej pozycji. No ale wiadomo, jeśli bloker dobiegnie do nas relatywnie szybko, no to nie będziemy w stanie tego po prostu zrobić. Wtedy może sobie spróbować sam też rzucić emola już dobiegając, no to już zależy od waszego poziomu umiejętności, waszego zgrania. Na pewno jak troszeczkę dłużej tutaj pobiegacie, no to ten timing będziecie mieli lepiej wyliczony i będzie wam to po prostu łatwiej szło. Po zbiciu pierwszego piętra, tak samo jak wcześniej, bloker lewą stroną, druid prawą stroną, wraca do schodków, idziemy schodkami na drugie pięterko. No i też ściągamy wszystko, całego respa do środka. Ustawiamy się na górze pokoju za posągami, gdzie oczywiście po jednej i po drugiej stronie rzucamy sobie krzaczki. Tutaj może nam pomóc nasz bloker też rzucić krzaczka po lewej stronie, znaczy on rzuca emwala, tak abyśmy nie musieli uważać na cooldown, żeby wrzucić go oba samodzielnie. No i oczywiście ustawiamy się. Zbijamy cały resp, troszeczkę tego jest, no ale to jest kolejna klata, która fajnie nam tutaj podbija doświadczenie, także warto ją też ściągnąć całą naraz. Nie zawsze się da, bo te przejścia są dość wąskie, no ale ściągamy tyle, ile możemy. Wchodzimy w teleport i tu właśnie potrzebne jest zrobiony Dreamcatcher Quest do misji 7 Keys i lurujemy wszystko, przeciągamy korytarzem w prawą stronę. I tak jak widzicie na ekranie, po lewej stronie jest wąski korytarz, gdzie Paladyn, czy bloker musi nam rzucić emola, żebyśmy sobie mogli za niego wbiec, dorzucając krzaczka.
No i wtedy całe 2 pokoje wybijamy sobie na całą tą ścieżkę plus ten pokój, w którym się znajdujemy. Wybijamy sobie za jednym zamachem i tym sposobem też mamy fajną, sporą klatę ściągniętą. Oczywiście z zawola, z zakrzaczka możemy leczyć naszego blokera, więc tutaj nie ma problemu. Przebiegamy korytarzem w lewo. Tutaj możecie też wbiec bloker pierwszy do pokoju, wy się możecie zakrzaczkować w tym wąskim korytarzu. Jednak ta klata jest na tyle mała, że możecie po prostu obtańczyć go wokół i wybić to bez krzaczkowania się. To jest tak naprawdę jedna z mniejszych klat na całym respie. Nie powinno być z tym problemu. I myślę, że nie ma potrzeby, żeby się tutaj dodatkowo gimnastykować. Biegniemy dalej w lewo i dobiegamy sobie do schodków, które prowadzą na poziom niżej. No i tutaj ciągniemy lura. Bloker biegnie pierwszy i tutaj ustawia się na końcu korytarza na skrzyżowaniu. Tak jak widzicie, w tym przypadku tutaj mój bloker ustawił się o kartkę za nisko, lub ja powinienem był obiec go od dołu i tam się ustawić. No ale oczywiście za chwilę zobaczycie magię kina i montażu. I tutaj widzicie pozycję, jak powinniśmy się prawidłowo ustawić w momencie, kiedy druid wbiega na górę. Ale w momencie, kiedy nasz bloker ustawił się tak jak tutaj kratkę niżej, no to ja powinienem był pobiec do dolnego korytarza i to tam się skrzaczkować. Ale tak jak widzicie, tutaj też rzuciłem krzaczka, dokleiłem się do klaty, tak żeby więcej mobków nie mogło za mną wejść, też nie ma problemu. Też warto nauczyć się troszkę improwizować, jeśli coś pójdzie nie tak. Tu jest kolejna spora klata, więc musimy na to uważać, żeby po prostu nasz druid się nie trapnął. Bo o ile ja tutaj mam ponad 500 level, więc jestem z kilkoma elfami spokojnie w stanie wystać, jeszcze lecząc tego paladyna w międzyczasie, o tyle na niższym poziomie może to być nieco problematyczne. Zawracamy korytarzem w dół, wybiegamy na wyższe piętro, po schodkach jak już zbijemy mopki. No i teraz paladyn biegnie do góry i skręca w korytarz w lewo, my biegniemy w dół i też skręcamy w korytarz w lewo. I ściągamy potwory, które znajdziemy po drodze do korytarza na środku po lewej stronie. Tutaj paladyn ustawia się przed przejściem, z którego my wychodzimy, tak, i rzuca Magic Walla po prawej stronie. Natomiast my, przebiegając koło niego, dorzucamy krzaczki po lewej, tak aby zablokować przejście klatą potworków. Oczywiście łatwiej jest z Knightem, bo on wtedy w razie czego może też te potwory wyłapać, no ale z paladynem też da się to łatwo zrobić. Zbijamy te potworki, które są tutaj. Oczywiście, jeśli resp wam bezproblemowo wyrabia, tą klatę możecie po prostu ominąć i jej nie zbijać, no bo ona nie jest duża i nie podbija jakoś specjalnie expa. Jest to bardziej w wypadku, kiedy po prostu resp wam nie wyrabia, no to warto sobie takie, nawet te mniejsze klaty dołożyć. Wybiegamy z pokoju, biegniemy do góry, wracając do teleportu. Po drodze no nam się udać zlurować jeszcze jedną klatę potworów. Zbijamy ją. Możemy sobie zrobić tak jak wcześniej, że paladyn wbiegając w korytarz strapuje nam przejście, my wtedy dorzucamy sobie jedne krzaczki lub Magic Walla w pozostałego SQM-a, żeby zblokować potwory, gdyby było ich więcej. No i po przejściu w teleport powinniśmy mieć już zrespioną część mobków na najwyższym piętrze zamku, więc zlurujemy je znowu do środka. Tutaj możecie ewentualnie po prostu zignorować te potwory i wrócić na najniższe piętro, żeby później znowu wybijać tutaj full respa. Ale tutaj pokazaliśmy to ze względu na to, że na niższym poziomie lepiej jest sobie zbijać to po prostu w obie strony, wtedy nie ma tutaj full respa, ale jest bezpieczniej i jest mniejsze ryzyko, że gdzieś tam się po drodze strapujecie, czy na przykład, że potworki wystrzelą nam blokera. Wtedy zbijamy tak jakby za każdym razem mniej więcej pół, 3/4 respa, w zależności od tego, jak szybko wybijamy dół, czy tam zamek za teleportem. Schodzimy po schodkach na dół. Paladyn się tutaj ustawia między schodkami a tą taką latarnią, no i my doklejamy tutaj krzaczka, żeby te potwory nie mogły za nami przejść. Możemy sobie w razie czego zawsze skoczyć po schodkach do góry, żeby zgubić target. No i tak widzicie, jednym krzaczkiem trapujemy tutaj przejście, tak żeby po prostu mobki nie mogły do nas dojść. Także mamy... I to jest praktycznie koniec kółka. W tym momencie to już zależy od was. My tutaj wbiegamy na balkon. Jeśli macie niższy poziom, odradzam balkon, bo po prostu na balkonie jest wąsko.
nie ma za dużego pola manewru i jeśli coś pójdzie nie tak, no to bardzo łatwo doprowadzić do sytuacji, w której to druid trapnie się z kilkoma potworami. No my tutaj mamy już troszeczkę wyższe levele, więc możemy sobie troszeczkę pozwolić tutaj na większe zamieszanie. Jak widzicie, no na balkonie możemy, jeśli uda nam się wyprzedzić po drodze paladyna, możemy wbiec za drzwiczki, przepraszam, nie za drzwiczki, za przejście, które jest na górze, ale tutaj też czeka na nas klata potworów, więc najlepszą opcją jest po prostu zlurować wszystko do tamtego pokoju, strapować się krzaczkiem i klatą i to wszystko wybić. I tak naprawdę po zbiciu tej klaty jesteśmy już na końcu respa. Tak jak mówię, jeśli macie niższe poziomy, zignorujcie balkon i schodźcie od razu na dół i zaczynajcie kółko od nowa. No my chcieliśmy, żeby ten resp nam jak najbardziej wyrabiał, więc też dokładaliśmy sobie balkon. Tak naprawdę my tutaj mamy, ja mam 550 poziom, Paladyn ma prawie 500 poziom, więc mogliśmy sobie na troszeczkę więcej pozwolić. Co do odporności, no to oczywiście zakładamy tutaj full odporności na ogień, przede wszystkim ogień i obrażenia fizyczne, no bo to są główne źródła obrażeń, jakie tutaj się pojawiają. Paladyn może też założyć sobie coś dodatkowo na śmierć. Jeśli chodzi o czarmy, no to na ekranie widzicie najlepszą konfigurację czarmów. Ja mam ich dość już 6 i mogę sobie tutaj troszeczkę powybrzydzać. No ale tak jak widzicie, najmniej istotny jest charm tak naprawdę na Insane Sireny, ponieważ ich nie ma tak naprawdę na respie tak bardzo dużo. Jeśli macie na przykład 2 czy 3 charmy, przede wszystkim ustawcie je na Reguardy i Vanguardy, ponieważ są to mobki, których na respie pojawia się najwięcej. Warto mieć też charma na Tarnatursusy, ponieważ mają one przepraszam, najwięcej HP. Jednak jeśli nie macie na nie charma i będą wam na każdej klacie po prostu, gdzie się pojawią, zostawać, to możecie po prostu zostawiać je na przykład na połowie HP i dobijać je przy następnym okrążeniu po respie, ponieważ bardzo będzie wam to obniżać exp rate na całym expie. I wydaje mi się, że troszeczkę szkoda na nie wtedy czasu. Z charmami one powinny spływać równo z pozostałymi potworami. Jeśli chodzi o arachnofobikę, nie ma tu większego, tak dużej potrzeby. Paladyn może nawet jeśli ma wrzucić sobie na nią dodge'a, ponieważ jak stoi w klacie, to arachnofobiki robią spory damage. Więc warto zwiększyć mu tam przeżywalność. No a oczywiście jeśli macie Divine Wrafa na magu, no to jak najbardziej warto na niego założyć. Jeśli chodzi o Vanguarda i Reguarda, no to tutaj zakładamy oczywiście Freeza, ponieważ da nam on po prostu najwięcej, jako że te potwory wszystkie są wrażliwe na lód. I oprócz tego na pewno możemy wrzucić na przykład Zapa, Poisona. Też będzie to jak najbardziej tutaj fajnie działać. No i tak naprawdę jeśli chodzi o EQ, wszystko widzicie na ekranie, jakim tutaj dysponujemy. Ja mam dodatkowo tutaj zazwyczaj zakładam Dwarven Armor z HP liczem plus odpornością na ogień. To jeszcze bardziej zwiększa tutaj przeżywalność. No ale jeśli macie na przykład expicie z Knightem, no to nie będzie to aż tak bardzo istotne. Aczkolwiek na niższym poziomie warto na przykład założyć sobie Dwarven Armor z imbu na ogień, plus do tego na przykład Shoulder Plate'a jeszcze z dodatkowym imbu na ogień. No to wtedy już naprawdę całkiem przyjemnie powinno wam się tutaj biegać i będziecie w miarę bezpieczni. Jeśli chodzi o level, od jakiego polecałbym tutaj expić, myślę, że Paladyn powinien mieć około 400, żeby być relatywnie bezpiecznym. To już też zależy od jego skilli i EQ oraz od waszego magic levela, żebyście byli w stanie go wyleczyć. I co więcej, jeśli chodzi o maga, to myślę, że 250-300 nawet poziom w takim bieganiu dałby radę. Jeśli macie tutaj Knight z 300 poziomem, 350 to już naprawdę mega spoko, powinien spokojnie takie klaty wystać i bez większego problemu. No i tak naprawdę to wszystko, jeśli chodzi o tą miejscówkę. Nie jest ona jakoś mega trudna, wystarczy troszeczkę się na niej ograć. No i
kończymy poradnik. Obiecuję wrzucić jeszcze poradnik dla mniejszych poziomów, typowo dla Knighta i Druida. Wtedy będziemy pomijać w naszym kółku po prostu część za teleportem, ponieważ jest ona tak naprawdę dość niebezpieczna dla mniejszych leveli. No i zazwyczaj też mniejsze levely nie mają tam dostępu. No i też planuję wrzucić wam poradnik odnośnie tego, jak biegać tutaj solo magiem. Także na dzisiaj to wszystko. Jeśli filmik się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, no to zachęcam do subskrypcji. No i dajcie znać, ile expa wy tutaj jesteście w stanie wyciągnąć. My myślę około 3,7 do 4 milionów maksymalnie na godzinę tutaj możemy wykręcić. Także do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.